Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką torebkę. Dawno nie było torebek, więc postanowiłam, że skuszę się na jakąś małą torebeczkę. Ja głównie projektuję swetry, czasami maskotki, ale zdarza mi się też zrobić jakąś torebkę. No i przyszedł czas, żeby zrobić sobie coś fajnego dla siebie. I taki szybki tutorial, jak zrobić torebkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, pomimo że pewnie macie już wiele torebek, że znajdziecie również czas i sznurek, żeby sobie taką torebkę wykonać. Na początek powiem, z czego zrobiłam. Ja tworzę tą torebkę ze sznurka poliestrowego. Jest to sznurek od Mila Druciarnia. Dosłownie kupiłam motek 200-metrowy, 200 metrów, 450 gramów, grubość 3 mm. I na całą taką torebkę potrzebowałam dosłownie cały taki motek i zostało mi tyle. Więc jeśli planujecie torebkę większą, szerszą, na pewno trzeba będzie zakupić więcej. Natomiast jeśli taki rozmiar jak mój Wam odpowiada, a ja Wam podam, na ile oczek zrobiłam i na jaką wysokość, to jeden motek powinien Wam wystarczyć. Oczywiście możecie używać dowolnych sznurków, mogą to być również sznurki bawełniane, sznurki do makramy. Po prostu zróbcie spróbkę, sprawdźcie, jak wygląda i czy Wam odpowiada. Ja akurat posiadam sznurek poliestrowy, jestem z niego zadowolona, ponieważ tworzę taką elegancję przez to, że się właśnie tak błyszczy. Mój kolor to kolor petrol, też nie oddaje tego prawdziwego koloru, co tutaj widzicie. On jest tutaj taki bardziej granatowy, a tak naprawdę jest taki bardziej morski, bym powiedziała, niż ten granat. Ale to już kolor kwestia tego, co się podoba. Do torebki będę używała pasek, który również można kupić w każdej pasmanterii. Jest to gotowy pasek przez ramię. Tak naprawdę takich pasków jest bardzo dużo do wyboru w różnych kolorach, więc planując taką torebkę, możecie na przykład zaplanować sobie fajny kolorowy pasek. Swego czasu były modne takie kolorowe paski i bardzo fajnie wyglądały w jednokolorową torebką. Także serdecznie zachęcam do zakupienia sobie takiego paska, który również można kupić w różnych pasmanteriach. Do tego będę używała jeszcze takich kółeczek, takich zaczepów, które mocuję tutaj z boku, po to, żeby sobie łatwo przypiąć pasek i szybko zmieniać i żeby nie wyrężać oczek w torebce, żeby się nie popsuły, tylko po prostu zaczepiam i gotowe, tak? Więc oczywiście to zależy od Was, jakie sobie wybierzecie pasek, jakie zaczepy. W zasadzie taki pasek do torebki też można wykonać samemu ze sznurka, natomiast ja tutaj nie pokazuję, jak go zrobić, ale jest wiele tutoriali w internecie, które pokazują, jak takie paski można sobie samemu wykonać. Do tego, jeśli chcielibyście, żeby torebka była zapinana, można użyć na przykład takich magnetycznych zapięć, które się również mocuje ręcznie, na przykład w środku, i wtedy mamy pewność, że torebka jest zapięta. Bądź też można sobie wszyć zamek. Ja natomiast nie pokazuję tutaj, jak wszyć zamek, ponieważ jest to bardzo ręczna praca, która jest dosyć niewygodna. Nie jest to moja ulubiona część. Ja wolę tworzyć niż wszywać. Natomiast takie wszywanie zamka jak najbardziej jest możliwe, żeby sobie po prostu włóczką delikatnie zahaczać i mozolnie wszywać krok po kroku taki zameczek, jak tutaj widzicie. Ja natomiast nie mam wybranego jeszcze ani zamka, ani zaczepu. Do końca nie wiem, co będę jeszcze tutaj wszywała, bo tak naprawdę można jeszcze sobie wszyć podszewkę do środka i razem z tą podszewką wszyć już zamek. To wszystko zależy od tego, jakie macie umiejętności i co chcielibyście zrobić. Dobrze, tak wygląda ta torebeczka. Ona jest taka bardzo fajna, sztywna, ma takie mocne dosyć dno, które nie jest do końca takie płaskie, innym wzorkiem zrobione. Natomiast tu widzicie taki wzorek, troszeczkę takiej spirali. Może, tak jak mówię, ten kolor nie jest odpowiedni do pokazywania tego wzoru, bo nie do końca się fajnie tutaj prezentuje i nie uwidacznia wszystkiego, ale ja Wam powiem tak, ja oczywiście takie wzory tworzę, wykorzystuję już w moich swetrach, więc jak ktoś robił na przykład sukienkę, przepraszam, taką niebieską sukienkę, to dosłownie ściągasz na tej sukience, to jest wzór na tą torebkę. Postanowiłam po prostu wszystkie wzory, które mam na swetrze, wykorzystać do zrobienia sobie takiej torebki. Myślę, że bardzo fajnie wyszła, bardzo mi się podoba, bardzo praktyczna, ja lubię takie torebki przez ramię. Więc na pewno ja jestem już zadowolona. Jedynie co, to muszę sprawdzić jeszcze, jak będzie, rozwiążę sobie tutaj zapięcie tej torebki. Natomiast ona ze sznurka wyszła właśnie taka fajna, sztywna, grubsza. Jest oczywiście lekko prześwitująca, więc jakieś tam drobiazgi mogą nam się pogubić. Dlatego mówię, że jeżeli planujecie dużo drobiazgów do niej chować, to warto sobie przyszyć podszewkę, a jeżeli jakieś większe, grubsze rzeczy, to na pewno tutaj nic nam nie wypadnie.
Tak prezentuje się torebka. Jak widzicie, jeszcze nie pochowałam sobie wszystkich sznurków. Mam nadzieję, że Was zachęcę do stworzenia takiej torebki. Ja do mojego sznurka używam szydełka 5 mm i w zasadzie, słuchajcie, to tyle. To są takie gadżety, które są konieczne do stworzenia torebki. Natomiast pasek, zapięcie, wszystko zależy od tego, co posiadacie i co chcecie uzyskać. Także ja serdecznie zapraszam Was już na film. I tak jak wcześniej Wam wspominałam, taką torebeczkę możecie zrobić w dowolnym rozmiarze, dowolna szerokość, dowolna wysokość, w zależności od tego, jakiej torebki obecnie potrzebujecie. Ja pokażę Wam na małej próbce, ponieważ tak naprawdę wszystko robimy tak samo przy dowolnej liczbie oczek. Ja Wam tylko powiem, w którym momencie zaznaczać które oczka, żeby po prostu nadbudować sobie tutaj dno tej torebki, tak jak tutaj widzicie. Natomiast liczba oczek łańcuszka jest naprawdę dowolna, byleby to była liczba parzysta. Dla przykładu ja nabrałam tutaj 30 oczek łańcuszka i w tym punkcie uzyskałam około 30 cm. Jeśli potrzebujecie więcej, musicie nabrać więcej oczek. Warto na początku zrobić próbkę i sprawdzić, jak bardzo się rozszerza Wasza torebka, ponieważ taką torebkę możecie zrobić naprawdę z dowolnego sznurka, dlatego ja nie chcę podawać konkretnej liczby oczek, bo tak jak powiedziałam, może być nawet robiona z włóczki. To wszystko zależy od tego, z czego robicie i jakiego szydełka używacie. Więc dostosujcie liczbę oczek łańcuszka do Waszych potrzeb. Ja będę pracowała na szydełkiem 5 mm i tak jak wcześniej wspomniałam, korzystam ze sznurka poliestrowego 3 mm. Więc zaczynamy. Przygotujcie sobie dwa znaczniki, ponieważ będą nam potrzebne do znaczenia boków, aby w odpowiednich miejscach rozszerzać. I teraz, tak jak Wam powiedziałam, dowolna liczba oczek. Ja Wam dosłownie powkażę, w których momentach sobie jedynie wpinamy znacznik, żeby rozszerzyć sobie tą torebkę. I tak jak powiedziałam, nabieramy parzystą liczbę oczek, więc robimy łańcuszek podstawowy i może nabiorę 12 oczek łańcuszka. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Następnie w tym ostatnim oczku wpinamy sobie marker, znacznik w przednią pętelkę tego łańcuszka, czyli dosłownie tutaj. Wpinam sobie z tej strony znacznik o tą pierwszą pętelkę. Teraz będziemy pracować tutaj dookoła tego łańcuszka, więc na początku z tej strony będziemy korzystać z tylnych pętelek, a wracając będziemy korzystać z przednich pętelek. Więc tak, mam 12 oczek łańcuszka, robię jedno oczko jako oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru i teraz w tylną pętelkę tego łańcuszka, które zaznaczyłam, mijam szydełko i robię zwykły półsłupek. Ja robię półsłupki pobierając włóczkę od dołu, nie od góry. Wiem, że tak też można robić, natomiast to zmienia wygląd półsłupków. Tutaj akurat może nie będzie aż tak miało to znaczenie, ale podaję Wam moją technikę, żeby wyszło tak samo. Czyli zobaczcie, mam szydełko wbite, pobieram od dołu, przekładam, znowu pobieram włóczkę i robię półsłupek. Na początku nie musimy znaczyć tego półsłupka, ponieważ mamy tutaj wbity znacznik, a więc się nie pomylimy. To jest nasz pierwszy półsłupek i teraz do końca rzędu tutaj wbijamy się tylko w tylną pętelkę i przerabiamy półsłupki. 2, znowu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zobaczcie, doszłam do 12 oczka, które jest ostatnią pętelką i teraz znowu robimy dokładnie to samo, czyli niezależnie od tego, ile nabraliście oczek, na początku zaczycie sobie pierwsze oczko tutaj, tylną pętelkę, żebyście wiedzieli, które to będzie ostatnia pętelka, ponieważ ona się może zmieszać z tą tutaj, z tym oczkiem, które zrobiliśmy. Następnie przechodzimy już do ostatniego oczka, to jest ostatnie oczko tutaj i teraz również znaczymy tutaj przedostatnie oczko, tą przednią pętelkę, czyli zobaczcie, ja zrobiłam tutaj półsłupek w tylnej pętelce i do tego oczka jest jeszcze przednia pętelka. Możemy się wrócić, czyli jeszcze raz popatrzeć, jak to oczko wygląda, zanim zrobimy półsłupek. W przedostatnim oczku, w przedniej pętelce wpinamy sobie znacznik, po to, żeby sobie, słuchajcie, ułatwić życie, bo bardzo często jest tak, że jak już robimy
półsłupki na ostatnim oczku, nie wiemy, która pętelka była przedostatnia i nam się to po prostu miesza. Takie ułatwienie, oczywiście dla osób zaawansowanych pewnie to już nie jest problem. Dobra, czyli tak, w przedostatnim robimy jeszcze jeden półsłupek, natomiast w tej ostatniej tutaj pętelce zrobimy 3 półsłupki, czyli tak naprawdę robimy dookoła. Zobaczcie, tu jest tylna pętelka tego słupka, tego łańcuszka, a tu jest przednia, czyli my tak naprawdę wbijamy się najpierw tutaj w przednią, przepraszam, w tylną, robimy półsłupek, zawracamy sobie tutaj, luźno się można wbić w całe to tutaj oczko, robimy drugie, układamy sobie jednocześnie tak sznureczek, żeby już go schować, to jest drugi półsłupek, czyli będziemy go chować wzdłuż tej krawędzi tutaj. I trzeci, dosłownie zawracając, wyjdzie nam tutaj w tym miejscu. Ja może zrobiłam troszeczkę rozszerzone, żebyście widzieli, jak to robimy. No i zobaczcie, dzięki temu, że zaznaczyłam sobie to przedostatnie oczko, wiem, że jest ta pętelka od tego oczka i wszystko mi się zgadza. Czyli tak, mamy w ostatnim oczku 3 półsłupki. Na teraz wypinam sobie znacznik i wpinam w drugie oczko, które robiłam w tej pętelce. Czyli my robiliśmy 3. Raz, 2, 3. Ja wbijam się w środkowy półsłupek, tak? Zobaczcie, tutaj może nie widać być na takim ciemnym, ale zrobiliśmy 3 i wbijam się w środkowo. Natomiast teraz ten sznurek układam sobie wzdłuż tej krawędzi, ponieważ będę go wrabiała w wzór. I znowu, ta pętelka była jako przedostatnia, więc robię tutaj półsłupek. W międzyczasie, tutaj zobaczcie, układają mi się kolejne pętelki, sznureczek idzie wzdłuż, żeby po prostu go schować od razu. I mamy 2, tu mamy 3, 4, 5 i znowu 6, 7, tu mamy 8, idę po kolei, każdą pętelkę, 9, już nie będę wrabiała tego sznurka, tutaj sobie go na razie zostawię. I tu mamy jeszcze jedną pętelkę i zobaczcie, doszłam do momentu, gdzie zaznaczyłam sobie tą pętelkę jako pierwszą z mojego pierwszego oczka łańcuszka. Teraz wypinam sobie ten znacznik i w tej pętelce robię 2 półsłupki. Czyli mamy tak, raz i 2. I w tej pętelce znaczę sobie tutaj, wpinam sobie znacznik. I mamy zrobiony, słuchajcie, pierwszy rząd. I teraz tak, niezależnie od tego, ile nabraliście oczek, liczba oczek, którą nabraliście, czyli 12, powinna się podwoić, czyli 24, plus dodatkowo po jednym oczku dodaliśmy na krawędzi, czyli ja mam tutaj 24 oczka i właśnie tak mi się zgadza. Jeżeli liczba Wam się podwoiła, czyli z 12 24 plus 2, ponieważ tu były dodane jedno oczko, jako to środkowe, trzecie, i tutaj w tym momencie dodaliśmy, czyli to jak gdyby 2 dodatkowe oczka, więc mam 24. Czyli na przykład, jeżeli nabralibyście 30 razy 2 to jest 60 plus 2 62. Czyli zawsze sprawdzajcie, czy po prostu macie liczbę parzystą i czy macie jak gdyby o 2 oczka więcej. Dobrze, zrobiliśmy pierwsze okrążenie i teraz tak. Tutaj będziemy już inaczej pracować, będziemy zupełnie na innych pętelkach pracować. Zobaczcie. To jest moja ostatnia pętelka, a to jest moja pierwsza pętelka, tą, którą zrobiłam półsłupek. Tu jeszcze jest widoczna taka pętelka, która była tak naprawdę z oczka brzegowego i ta pętelka nas nie interesuje. Natomiast jak odwrócicie sobie robótkę z tyłu, zobaczycie, że każda pętelka z tyłu ma taką środkową tutaj pętelkę, dosłownie tą. Tutaj od oczka, mam nadzieję, że to widać. I teraz tak, patrzymy na tą pętelkę i ta pętelka ma tutaj z tyłu taką pętelkę. Czyli zobaczcie, tą pierwszą muszę pominąć, ponieważ ona nawet nie jest od oczka, nie jest dosłownie pętelką, tylko była takim oczkiem brzegowym, więc to totalnie pomijamy. Czyli licząc od tej tutaj. Zaczynamy od tej pętelki. Teraz w tym wzorze pracujemy tylko na tych właśnie takich tylnych pętelkach, czyli pomijamy w ogóle oczko łańcuszka i gdy popatrzycie z tyłu, powinniście mieć taką poziomą pętelkę. No i zobaczcie.
zaczynamy rząd drugi. W rzędzie drugim zaczynamy od właśnie wbicia się w tą tutaj pętelkę, czyli pamiętajcie, że tą tutaj pomijam, bo to nie jest dla mnie oczko, tylko tutaj i wykonuję tutaj jeden półsłupek. Raz. Cały czas mam wpięte znaczniki, żebym wiedziała, gdzie mam brzegi. I teraz tak, cały czas wbijam się tutaj i znowu wykonuję półsłupki. Zobaczcie, pobieram sobie tą pętelkę. Dzięki temu właśnie powstaje mi taki ładny łańcuszek stanowiący podstawę torebki, która jest bardzo mocna i sztywna i bardzo ładnie wygląda, więc warto pomęczyć się tutaj i poszukać tej pętelki, żeby stworzyć takie dno. I tak, robię sobie do momentu, aż dojdę do mojej drugiej krawędzi, czyli tutaj, jeszcze tutaj. I teraz tak, każde oczko ma swoją taką pętelkę, ale najpierw widzimy oczko, tak jak tutaj macie zaznaczone, a później widzimy tą pętelkę do tego oczka, czyli żeby się nie pomylić. Mam tutaj jeszcze przedostatnie oczko i do tego przedostatniego oczka jest tutaj ta pętelka, czyli to jest jeszcze to, co ja muszę tutaj wykonać, jeden półsłupek. Natomiast tu, gdzie mam znacznik, właśnie w tym oczku, robię 3 półsłupki w tej tylnej tutaj pętelce. Czyli zobaczcie, wypinam sobie znacznik i tutaj robię sobie 3 półsłupki. Mamy raz, 2 i 3 i znowu wpinam sobie w środkowy półsłupek, czyli tak naprawdę w drugi. Zobaczcie. Tutaj wpinam sobie w drugi. Ok. I znowu idę do początku już po jednym półsłupku. Czyli zobaczcie, nie ma znaczenia, ile macie oczek, po prostu trzeba tylko pilnować sobie tych bocznych krawędzi, żeby odpowiednio sobie rozszerzać dno torebki. I teraz tak, tutaj robię do końca. Znowu wbijam się oczywiście w tą tylną pętelkę i słuchajcie, dojdę znowu do tego momentu. Ok, jestem już prawie na początku i teraz popatrzcie, znaczy jestem z drugiej strony, tak? I znowu mam tutaj taką samą sytuację, czyli mam oczko i do tego oczka jest tutaj ta pętelka, czyli jeszcze mam tutaj przedostatnią zwykłą pętelkę pojedynczą, natomiast tutaj w tej części wykonuję to samo co tam, czyli 3 półsłupki w jednym oczku. Raz, 2 i 3. I znowu tutaj wpinam sobie znacznik w drugie oczko, tak? Wpinam oczywiście w oczko, ale pracujemy dalej na tylnych pętelkach. Ok, mamy przerobiony drugi rząd i przechodzimy teraz do rzędu trzeciego. Teraz robimy tak, że to, co było tutaj, 3, zakończyliśmy na 3, szukamy następnego oczka i robimy po prostu półsłupki po jednym półsłupku, czyli mamy tak raz, 2, 3 i teraz tak, dojdę do tego momentu, ale zatrzymam się jedno oczko przed znacznikiem. Ok, zaczęłam rząd trzeci, czyli przerobiłam sobie tutaj tą krawędź i teraz znowu zatrzymałam się jedno oczko przed znacznikiem, ponieważ tym razem robimy zwiększenie nie na środku, tylko tutaj po bokach, czyli w oczku przed znacznikiem i oczku po znaczniku. Czyli tak, zobaczcie, dosłownie jestem w oczku przed znacznikiem, czyli w tej pętelce to jest oczko przed i pętelka przed. Czyli tu się wbijam i robię tym razem 2 półsłupki. Tu robię 2. Natomiast tu, gdzie mam znacznik, robię już tym razem jeden półsłupek. Czyli zobaczcie, w tym, gdzie był znacznik, jest jeden półsłupek i dalej sobie zaznaczam to oczko, czyli z powrotem wpinam znacznik i tutaj za tym oczkiem robię to samo symetrycznym, lustrzanym odbiciem co wcześniej, czyli tutaj robimy 2 półsłupki. Raz i 2. I tyle. I znowu wracamy tutaj do tego momentu i znowu zatrzymuje się oczko przed znacznikiem. Czyli do końca tutaj prawie rzędu
wykonuję półsłupki. Cały czas, słuchajcie, wbijam się, pamiętajcie, w tą tylną, poziomą pętelkę, nie od łańcuszka i dzięki temu mam takie ładne, grube, stabilne dno z takich ładnych warkoczy. Dobra, czyli dojdę do tego momentu. Ok, czyli zrobię to samo, co robiliśmy tutaj, czyli tak, oczko przed znacznikiem, pętelka przed znacznikiem, wbijam szydełko i tutaj robimy 2 półsłupki, raz i 2. Tu, gdzie był znacznik, robimy tylko 1 półsłupek, oczywiście znowu w tej tylnej pętelce, raz i z powrotem wbijamy sobie tutaj znacznik i znowu za znacznikiem 2 półsłupki w jednym oczku, czyli raz i 2 i zrobiliśmy sobie rząd trzeci. Tu się skończył nasz rząd trzeci. I teraz przechodzimy do rzędu czwartego i znowu robimy tak samo, czyli dojdę do momentu, gdzie mam oczko przed znacznikiem, czyli tak, tutaj przerabiam sobie dookoła znowu półsłupki, to znaczy nie dookoła, tylko do mojego znacznika. Dojdę do tego momentu. Ok, czyli znowu jestem, zobaczcie, oczko przed znacznikiem i robię dokładnie to samo, co robiliśmy w poprzednim rzędzie, czyli w oczku przed znacznikiem robię 2 półsłupki. Natomiast w miejscu, gdzie jest znacznik, robię 1 półsłupek. Czyli tu robię 1. Oczywiście znowu zaznaczam, chociaż tak naprawdę to już jest ostatni rząd, więc prawdopodobnie tego znacznika już nie będziemy potrzebować, ale na razie wepnę. I oczko za znacznikiem również robię 2 półsłupki. I znowu dochodzę do tej krawędzi, czyli do początku, znaczy do drugiej krawędzi. Muszę tutaj sobie przerobić. Dojdę do tego momentu. Ok, czyli zobaczcie, jestem przy kolejnym znaczniku i dokładnie robię to samo, czyli oczko przed znacznikiem. Robimy 2 półsłupki. W miejscu, gdzie jest znacznik, wypinam i robię 1 półsłupek. I sobie wpinam. Oj. I w miejscu, gdzie był za znacznikiem, również tutaj robię 2 półsłupki. Ok, zobaczcie, to jest tyle. Doszliśmy do momentu, w którym zrobiliśmy równe, symetryczne dno, ponieważ mamy dokładnie tyle samo łańcuszków. Raz, 2, 3 i tutaj taki czwarty. I dokładnie jest tutaj. Raz, 2, 3 i tutaj taki czwarty. Czyli tutaj tak naprawdę jest nasz początek. Ja sobie włóczkę wplątałam, to można już później jeszcze, jeżeli chcecie, zawrócić i wplątać, ale już to jest moja próbka, nie będę tego robiła. Natomiast początek jest tam, gdzie nie było sznurka, czyli tu był sznurek początkowy, tutaj zwisał, natomiast tutaj nie ma nic, no oczywiście w sznurek wplątałam, więc on jest teraz bliżej tej krawędzi. To dno jest troszeczkę takie, może się zaginać, ale tak jak mówię, to się ładnie wszystko wyprostuje, jak będziemy robić. Natomiast to jest tyle. Ja więcej nie rozszerzam, więcej nie potrzebuję. Nie sprawdzałam, co by było, gdybyśmy robili kolejne rozszerzenie, ale prawdopodobnie trzeba by było zmienić sposób rozszerzania, bo mogłoby się już zniekształcać. Chociaż myślę, że mogłoby to też nie do końca, ponieważ z tej strony rozszerzamy i z tej, ale zobaczcie, już te znaczniki są nie w środku, tylko po bokach. I w tym momencie ja kończę, ponieważ dno dla mnie jest już wystarczająco odpowiednio duże. Natomiast w kolejnym okrążeniu, które będziemy robić, to jest okrążenie wyrównujące i stabilizujące dno i równocześnie już kształtujące górę torebki. Czyli zobaczcie, jestem w tym miejscu. Teraz wszystkie znaczniki można sobie wypiąć, a wręcz nawet zapiąć sobie na pierwszym początkowym oczku, żebyście wiedzieli, gdzie jest początek. Tutaj już nie jest potrzebny. Natomiast w następnym oczku będziemy pobierać 2 pętelki. Tylną pętelkę oczka, czyli dosłownie patrzymy, gdzie jest ostatnie oczko. Tutaj, czyli jest następne oczko wolne. I od razu również pobieramy z tą pętelką, którą wcześniej wbijaliśmy się. Czyli mamy 2 pętelki na szydełku, przeciągamy i robimy półsłupek znowu.
Dzięki temu już torebka będzie szła pionowo do góry. Czyli jeszcze raz, zobaczcie, pobieram tylną pętelkę od oczka i tą poziomą, w którą wcześniej pracowaliśmy, przeciągam włóczkę i robię półsłupek. Już nie dodajemy w tym okrążeniu żadnych dodatkowych półsłupków, przerabiamy okrążenie dookoła właśnie w taki sposób. I teraz jeszcze... nie, w zasadzie nic. Chodziło mi tylko o to, żebyście pamiętali, że tutaj musimy się wbić w dwie pętelki. Zobaczcie, to jest cała pętelka od łańcuszka. Wcześniej pobieraliśmy tylko tylną, tutaj tą, a teraz pobieramy również dwie tak naprawdę tylne pętelki, czyli ta tylna nie wchodząca w łańcuszek była tutaj i tylna z łańcuszka tutaj. I dzięki temu uzyskamy już taką lepszą przestrzeń do robienia, powierzchnię do robienia torebki. Ona pójdzie już po prostu automatycznie do góry. Teraz za chwilkę sobie zobaczycie, będzie się ładnie właśnie formować. Tylko w każdym oczku dosłownie robimy to samo, po kolei przerabiamy dookoła półsłupki. I teraz tak jak Wam wcześniej wspominałam, te półsłupki są pobierane od dołu, nie od góry, ponieważ od góry, jeżeli będziecie pobierać, będzie się tworzył inny ściek, będą to takie X-y, natomiast jeżeli pobieramy od dołu, to jest taka ładna literka V. To pamiętajcie, że może zmienić wygląd torebki. Oczywiście nie mówię, że źle, ale że to jest akurat ważne, jak pobieramy sobie tutaj włóczkę. Kwestia pewnie przyzwyczajenia. Ok. Lata mi tu jakaś osa. Ok, zobaczcie, w międzyczasie przerabiam cały czas tak samo, czyli w miejscach, gdzie miałam rozszerzenia, tak naprawdę robię tylko po jednym półsłupku. Tworzy nam się tutaj dosłownie już, zobaczcie, formuje nam się tutaj ładna ścianka tej torebki i ona pójdzie do góry. Dzięki temu, że wbijamy się tutaj w te dwie pętelki. Ok, słuchajcie. To mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi. Zrobię tak do momentu, gdzie mam znacznik. Ok, przerobiłam sobie już prawie dookoła. Zobaczcie, już taka łódeczka jest uformowana. Jeszcze zostało mi dosłownie ostatnie oczko. Nawet widać, w którym miejscu mam tutaj pobraną i została mi jedna pętelka, a tu dwie. Więc muszę tutaj jeszcze dosłownie zrobić ostatni półsłupek. Dobra, słuchajcie, dno torebki mamy zrobione, to jest dosłownie tyle. Tak jak wspominałam, jeżeli chcecie, możecie pokusić się o jeszcze rozszerzanie. Ja zostawiam tyle, ponieważ ma być to taka płaska torebka, niezbyt duża. Zaczynamy od wzoru, który tutaj widzicie. Ten wzór, może tak trochę ciężko mi Wam jest go pokazać, jak on wygląda ładnie w przybliżeniu. Natomiast to nie jest trudny wzór, ale wymaga właśnie parzystej liczby oczek, więc musicie się tutaj upewnić, że nie pomyliliście się i faktycznie macie parzystą liczbę oczek. Czyli tak, znaczymy sobie ostatnie oczko, żebyśmy wiedzieli, dokąd mamy dojść. Ja pracuję w okrążeniach. Bardzo lubię pracować w okrążeniu, pomimo że powoduje nieznaczne przejście wzoru. Wygląda o wiele ładniej i da się to tak wyrównać, żeby nie było śladu po tym, że pracowaliśmy w okrążeniu. Zobaczcie, zaczynamy od razu od zrobienia słupka, ale w drugim oczku wolnym, czyli tak, pomijamy to oczko, idziemy do drugiego oczka wolnego i czyli robimy tak, narzut, wbijam się w drugie oczko, przekładam włóczkę, i mam trochę za dużą pętelkę tą, muszę sobie zmniejszyć. Jeszcze raz, narzut, wbijam się w oczko, przekładam, pobieram włóczkę, przekładam przez dwie pętelki, pobieram, przekładam przez dwie. Dobra, mam pierwszy słupek. Teraz ten słupek tutaj zrobimy jak gdyby od tyłu, czyli robię narzut i nie tutaj się wbijam, tylko jak gdyby, zobaczcie, tutaj, od środka. Po pierwsze to, musimy zawsze pamiętać, żeby sobie sprawdzać, gdzie jest to oczko. Na razie może być łatwiej widać, później może się troszeczkę mylić, ale powiem Wam, o co chodzi. Zobaczcie, ominęliśmy to oczko. Czyli tak, nie wracamy od przodu, tylko od tyłu. Czyli zobaczcie, ja mam narzut, przytrzymuję go sobie i tutaj wybieram tą pętelkę w taki sposób. Zobaczcie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu ten słupek musi być zrobiony za tym słupkiem, którym robiliśmy wcześniej. Taki na przemian, ale nie od przodu, tylko od tyłu. I mam zrobione pierwszą parę. Następnie
robię dosłownie to samo dookoła i to będzie taki pierwszy początkowy rząd, ponieważ później będziemy troszeczkę inaczej robić, ale musimy przez to przejść. Tylko, żeby się nie pomylić, sprawdzajcie, gdzie są zajęte oczka. Zobaczcie, tutaj ta zaciągnięta pętelka, i zaciągnięta pętelka świadczy o tym, że oczko jest zajęte. Oczko musi być totalnie wolne, tak jak tutaj, równo musi ładnie przejść igła. Czyli tak, znowu pomijamy to oczko i wbijamy się w to. Przytrzymuję sobie tutaj paluszką, żebym wiedziała, które to oczko. Robię narzut, wbijam się i znowu tutaj robię słupek. Czyli pobieram przez dwie, pobieram przez dwie. Na początku będzie trochę ciężko to zrobić, bo musimy naprostować sobie wszystko, ale ja też nie lubię pracować na sznurkach, bolą mnie palce, ale też da radę to zrobić. I znowu robię narzut i nie od przodu, tylko tu, od tyłu, tutaj, od wewnątrz do środka. Wracam się do tego oczka, które tutaj było puste, zostawione i przerabiam znowu słupek. Czyli na przemian, na krzyż, ale drugi słupek, który wykonuję od tej strony. I jeszcze raz. To jest zajęte, to pomijam i robię w tym słupek. Czyli tutaj słupek. Raz i dwa. I znowu narzut. Tu od środka sprawdzam, gdzie jest ta pętelka. Tutaj przytrzymuję sobie. Pobieram pętelkę w taki sposób, że wbijam się tu i przerabiam słupek. I znowu raz i dwa. I jeszcze raz narzut. To jest puste, pomijam. Tu w następne się wbijam i robię słupek. I znowu patrzę. Tutaj muszę się przebić szydełkiem od tyłu, jak gdyby, popatrzcie. Pobrać, przeciągnąć i znowu przez dwie pętelki pobieram przez dwie. Jeszcze jeden zrobię z Wami i za chwilkę Wam powiem, co dalej. I znowu narzut, pomijam to oczko, wbijam się w następne, robię słupek, narzut, patrzę sobie tutaj paluszkiem, gdzie jest to oczko, w które mam się wbić, przytrzymuję narzut, odginam trochę tą robótkę, żeby mogła się tutaj wbić w całe oczko i również tak przerabiam. Robimy tak dookoła, no i jeśli macie parzystą liczbę oczek, to na końcu powinny zostać dwa oczka. Ok, zrobiłam sobie dookoła. Tak to już mniej więcej wygląda. Tak jak mówię, ta torebka musi się ułożyć, ponieważ my musimy ją tutaj mocno wyginać, wygimnastykować palce, żeby po prostu zrobić ten ściek. Zobaczcie, zostały mi dosłownie dwa oczka, ponieważ tu jest oczko zajęte, to mam te dwa ostatnie, które muszę zrobić. Robię tak samo. Czyli tutaj w tym jest słupek, a tu jest słupek od wewnątrz torebki. Ok, no i tak, zaznaczam sobie znowu to oczko tutaj, żebym wiedziała, gdzie jest początek, chociaż tutaj, tak jak mówię, to przejście minimalnie gdzieś tam będzie widać, ale tak jak mówię, trzeba się wpatrywać. Jest to też bok torebki, więc może być tyłem, którego w ogóle nie będzie widać. I zobaczcie, mamy taką sytuację, że to było nasze ostatnie oczko, w którym zrobiłam słupek i to jest pierwsza para, którą wykonaliśmy na początku. I teraz wzór będzie polegał na tym, że wbijamy się jak gdyby w oczko, oczywiście znowu pomijamy to jedno, wbijamy się z szydełkiem w taki sposób, żeby być pod oczkiem, następnie odwracam tak, żeby zabrać poprzedni słupek na szydełko i ja robię w taki sposób, że tu właśnie wbijam się pod oczkiem. Pamiętajcie, że tu może być jeszcze jakaś pod spodem trzecia pętelka, ale nie chodzi nam o pętelkę, tylko tu. I pobieram właśnie w taki sposób słupek, żeby był luźno na szydełku. Oj. I również ta pętelka, która łączy te słupki, nie wbijam się jak gdyby tu, tylko ona jest pod spodem, bo można na przykład powbijać się też tak, czyli jak gdyby pomiędzy oczkami, ale nie. Chodzi mi o to, że tu się wbijam i nabieram ten słupek. Tak naprawdę ten słupek to jest słupek, który robiliśmy jako drugi, który był od wewnątrz, czyli teraz zamienia się kolejność, ponieważ lubimy taką jak gdyby spiralę. Za każdym razem będziemy robić na słupku, który jest z lewej strony, ale ten słupek z lewej strony był robiony jako
ten tutaj drugi, ale on po prostu w ten sposób zachodzi na siebie. Czyli zobaczcie, robimy tak. Znowu robimy słupek, czyli narzut. Bijam się, tak jak Wam powiedziałam, tu. Przekładam szydełko tu. Mam narzut i przekładam włóczkę w taki sposób, żeby mi przeszła tutaj pod tym słupkiem. W taki sposób. I teraz mam też 3 pętelki. Znowu pobieram. Przekładam przez 2. Pobieram. I przekładam przez 2. Czyli ten pierwszy słupek to jest tak naprawdę słupek reliefowy, robiony właśnie w taki sposób. Natomiast drugi słupek jest zwykłym słupkiem, czyli znowu tutaj musimy robić to samo, co robiliśmy wcześniej. Patrzymy, gdzie jest pominięte oczko. To jest już oczko od tego słupka tutaj. Tutaj widzicie, może nie wiem, czy dobrze widać. Można sobie zawsze wbijać igłę, zaznaczać, patrzeć, gdzie on jest. Po prostu, żeby się nie pomylić na przykład z tym łączeniem, ponieważ już może nam tutaj gdzieś tam się pomylić. Czyli robię narzut i znowu wyszukuję tej tutaj pętelki, przytrzymuję sobie tutaj paluszkami, wiem, gdzie ona jest i znowu wbijam się od tej strony w całą pętelkę, w całe oczko, znowu przekładam włóczkę i robię słupek. Raz i 2. Czyli teraz po prostu robimy dokładnie to samo, tylko ten pierwszy słupek jest słupkiem reliefowym na tym lewym słupku. I znowu narzut, bijam się, tak jak Wam powiedziałam, niby w oczko, ale wracam, pobieram tutaj ten słupek, przeciągam włóczkę pod tym słupkiem tutaj, w taki sposób. Mam 3 pętelki, pobieram, przeciągam przez 2, pobieram i przeciągam przez 2. I znowu pobieram i tym razem wykonuję słupek z tyłu w tą pętelkę, którą pominęliśmy. Mamy raz i mamy 2. I tak jak żeście tutaj zauważyli, ja nic tutaj nie łączyłam, przechodziłam płynnie z jednego do drugiego wzoru. Jedynym przejściem jest tutaj, ale to, tak jak mówię, jest bardzo mało widoczne. Wolę w taki sposób niż łączenie. I znowu narzut, tu się wbijam, przeciągam i robię na tym słupek reliefowy, znowu narzut i od tyłu robię tutaj słupek. I raz, i 2, i znowu. Raz, i 2, i tutaj. I raz, i 2. I słuchajcie, na tym polega wzór. Tworzymy sobie dokładnie właśnie taki wzorek. On po rozszerzeniu wygląda mniej więcej tak. On będzie troszeczkę szedł na skos. Ja już mam tutaj się oddalę, tak jak tutaj u mnie widzicie, ponieważ torebka w ten sposób się układa, że on ładnie zaciąga nam taką ładną łezkę do góry, więc myślę, że to ładnie wygląda, więc tak torebeczka się tutaj prezentuje. Ten ściek naprawdę bardzo fajnie wygląda, jak sobie go właśnie rozszerzycie. Jest taką fajną spiralką, natomiast na powierzchni płaskiej, gdzie jest tutaj kolejne tło z drugiej torebki, może tak nie widać. Jest bardzo fajne, sztywne. Torebka na pewno nie będzie się odkształcała. Słuchajcie, robimy dosłownie cały czas tak samo, bez łączenia, czyli w momencie, kiedy przeszłabym znowu z powrotem, zrobię na początku, już muszę się tutaj przybliżyć do Was, czyli zobaczcie, jeżeli ja przerobię znowu dookoła ten sam ściek, już na pewno się nie pomylili, ponieważ mamy zablokowane wszystkie sprężynki, tylko po prostu przechodzimy płynnie dalej. Czyli znowu, jak dojdę do tego momentu, do tego ostatniego oczka, znowu się wbijam tutaj i przerabiam. I kolejny, znowu tutaj i przerabiam. I tak cały czas dookoła. Jest to bardzo ułatwiona praca, ponieważ przez to, że nigdzie nie łączymy, możemy totalnie zapomnieć nawet o tym znaczniku, może nas w ogóle nie interesować. Cały czas pracujemy tak samo. Zobaczcie, ja już zrobiłam sobie tą wysokość tej torebki i myślę, że nie ma potrzeby, żebym Wam pokazywała dalej, ponieważ tutaj nie ma żadnego przejścia. Tak naprawdę trzymam ten znacznik tylko po to, żebym wiedziała, gdzie jest początek, ponieważ jak nadbuduję wysokość torebki, będę niwelowała troszeczkę różnicę wysokości i tylko po to jest mi to potrzebne, ale tak naprawdę da się tutaj wyznać, gdzie był początek. I pracujemy cały czas dookoła. Teraz tak samo budujemy sobie wysokość torebki. Wysokość może być dowolna, wszystko zależy od
od tego, jaką chcecie torebkę sobie zrobić. I zobaczcie, cały czas tak samo. Myślę, że już nie ma potrzeby, żebym dalej pokazywała, ponieważ to, co było najtrudniejsze, już zrobiliście, już jesteśmy w tym punkcie. Już jest po prostu z górki cały czas. Przerabiamy sobie tak samo. No jedynie co, to faktycznie palce bolą. Ja często pracuję tylko na włóczce i jak biorę sznurek, to później cały dzień bolą mnie niestety ręce. No ale tak to jest. Trzeba się pomęczyć, żeby sobie stworzyć torebeczkę. I tutaj z tyłu. Dobrze. Słuchajcie, ja tu już nie będę pokazywała w dalszej części, ponieważ, tak jak Wam już wspominałam, wszystko robimy tak samo. W następnej turze znowu pobieramy na lewym słupku i wracamy z tyłu, porobiąc dokładnie tak samo słupek, jak gdyby od środka. Ja natomiast chcę Wam teraz pokazać wykończenie tej torebki, ponieważ moja już jest prawie gotowa i powiem Wam, jak sobie wyrównać tutaj wysokość. Czyli tak, ja skończyłam sobie mniej więcej, mam tutaj 15 cm, licząc ten ściek, mam podejrzewam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 takich rzędów dookoła. Tak jak widzicie, ściek troszeczkę idzie właśnie w taki skos. Natomiast kończymy mniej więcej w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy, ale możemy to również robić znacznie wcześniej, żeby na przykład skończyć tutaj na boku. Nie ma znaczenia, ponieważ ta naprawdę ta różnica jest bardzo mało widoczna. Natomiast co robimy, żeby zniwelować sobie troszeczkę tą różnicę? Robię dosłownie tak samo, tylko zamiast wykonywania słupków robię półsłupki, czyli zobaczcie, zrobię narzut i tutaj zrobię tylko półsłupek nawijane, czyli mam 3 pętelki, pobiorę i od razu przeciągnę przez te 3, już będzie niższy wzór i znowu zrobię narzut i tutaj też z tyłu zrobię tylko półsłupek. Tak można zrobić dosłownie tylko 2 przejścia, na przykład tylko 2 takie wzory, nie trzeba robić dużo, wystarczy 2 i znowu mniej więcej tutaj w tej linii, gdzie zaczynałam, jeszcze raz sobie zrobię po prostu półsłupek nawijany, czyli przeciągam od razu przez 3 pętelki. Ok, i tu jeszcze mi został jeden półsłupek. Natomiast w dalszej kolejności, zobaczcie, już jest naprawdę bardzo mała różnica. Teraz zrobimy sobie oczkami ścisłymi dookoła, czyli tak, w miejscu mniej więcej, gdzie zaczynałam, ponieważ tak jak widzicie, to idzie na boku i mogłabym skończyć tutaj, ale nie chcę, chcę, żeby to mniej więcej było na krawędzi. Teraz zrobimy sobie oczka ścisłe w każdym oczku, który tutaj widzicie. Czyli tak, pierwsze wolne oczko to jest oczko od tutaj tego słupka, ponieważ to jest zajęte. Wbijam szydełko, przeciągam włóczkę i robię dosłownie oczko ścisłe. I tutaj właśnie sobie to zaznaczę, to oczko ścisłe. I w każdym kolejnym wbijam się, przeciągam, robię oczko ścisłe. W taki sposób. I jeszcze raz kolejne oczko. Przeciągam i przekładam i znowu przeciągam pod oczkiem i od razu przekładam. Tworzy nam się taka ładna tutaj linia łańcuszkowa i zrobię tak dookoła. Ok, zobaczcie, przerobiłam sobie dookoła łańcuszek oczek ścisłych i jestem na początku, to był mój początkowy oczko. Nie będę łączyła żadnych okrążeń, tylko w tym momencie ja będę starała się wyrobić tutaj taką boczną, takie kółeczko, półkółeczko, po to, żeby zaczepiać sobie pasek o to kółeczko. Jeżeli nie macie takiego kółeczka, nie musicie tego robić, ponieważ jeżeli macie karabinczek, on również nadaje się o zaczepianie bezpośrednio do torebki. Natomiast stabilniejsze jest zaczepianie o takie kółeczko, ponieważ wtedy wiemy, że torebka nam się tak szybko nie zniszczy. Tak jak wspominałam wcześniej, ja nie pokazuję, jak zrobić pasek, ponieważ mam gotowy. Natomiast jeżeli robicie na przykład pasek ze sznurka, można też bezpośrednio robić taki pasek na torebce, po prostu wykonując łańcuszek długi tam i z powrotem. Natomiast ja tutaj tego nie pokażę, mam też inne torebki na kanale, można się sugerować, bądź znajdźcie tutorial na jakiś fajny pasek u kogoś innego. Słuchajcie, czyli tak, jestem na początku i teraz będę się bijała tylko w tylną pętelkę, tylko tutaj i również przerabiam oczkami ścisłymi. Czyli tak, muszę dojść teraz do momentu,
gdzie mam krawędź torebki pierwszą, po to, żeby jak gdyby wszyć sobie tutaj ten zaczep. I dojdę do tego momentu. Oczywiście teraz tak, nie musicie dokładnie liczyć tych oczek. Robię to mniej więcej na wyczucie, tak żeby to ładnie wyglądało, ale jak chcecie, można dokładnie zostawić z przodu tyle samo oczek, co z tyłu i mniej więcej po środku przeznaczyć 3 bądź 4 oczka na wszycie tutaj tego zaczepu. Czyli tak, ja dojdę tutaj do tego momentu, gdzie mam bok, czyli znowu robię oczka ścisłe, ale tym razem pobieram tutaj taką tylną pętelkę od tego łańcuszka. O, w taki sposób. To będzie ładnie wyglądało, takie ładne fale. I tak, dojdę mniej więcej tutaj do tego momentu. Słuchajcie, jestem mniej więcej na boku. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, to wszystko zależy od tego, jakie macie kółeczko, czy półkółeczko, czy ten zaczep i ile oczek przeznaczycie. Ale tak, jedno oczko przed tym bokiem, jedno w środku i jedno za. Czyli ja przeznaczę 3 oczka, żeby zamocować sobie tutaj ten zaczep. Zobaczcie, przykładam sobie ten zaczep. Mój akurat jest na 3 oczka. Jeżeli macie mniejszy bądź większy, musicie po prostu dostosować liczbę oczek. Wkładam szydełko, zaczep w to oczko, przekładam pod oczkiem, pod zaczepem i tutaj robię półsłupek, dlatego że będzie to łączenie stabilniejsze. I znowu szydełko w oczko i w zaczep, czyli wszystko pod, przekładam włóczkę i robię znowu półsłupek i ostatnie oczko, półsłupek. Jest mi to ciężko pokazać, mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, czyli tak naprawdę zahaczyłam sobie o 3 oczka, może nawet powinnam o 4. Wszystko zależy też od tej szerokości, jak mi tutaj wyjdzie. No ale zobaczmy, jakbym tak zahaczyła jeszcze o to 4, żeby się może tak nie ruszało. Ale 4 już jest dosyć daleko. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzać. Nie, słuchajcie, ja zahaczę tylko o 3. Wolę mieć mniej, żeby to ładniej wyglądało. I z powrotem przechodzę do zrobienia znowu tego samego ściegu, czyli oczek ścisłych w tylną pętelkę. I to samo muszę zrobić z drugiej strony, czyli tak wygląda tutaj zaczepienie tego kółeczka. Jest troszeczkę wyżej, ale musimy jakoś zaczepić, żeby się po prostu ładnie trzymało. To samo robię z tej strony. I jestem znowu z drugiego boku, mniej więcej też sobie wyznaczyłam 3 oczka, żeby było w miarę po boku. I znowu przykładam sobie, wkładam szydełko tutaj w tylną pętelkę i tutaj robię półsłupek. Raz. Oczywiście ten półsłupek musi być w miarę taki nierozciągnięty, tylko mi jest ciężko tutaj przed kamerą wszystko robić naraz. Może to śmiesznie wyglądać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I tu 3. O. I jestem z powrotem w miejscu prawie, że w którym zaczynałam. Tutaj miałam początek, ponieważ zaczyna się tutaj już drugi rząd. Więc dojdę do tego momentu. Oj. Palce pójdą chyba na jakąś terapię moje. Bo już mi po prostu bolą. Dobra. I tutaj zobaczcie, widać, że jeszcze mam ostatnie oczko. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w oddaleniu. A wygląda to tak, czyli teraz możemy sprawdzić, czy mamy te zaczepy mniej więcej na boku, czy ładnie się to wszystko nam ułożyło. Myślę, że mi się tutaj dobrze ułożyło i tak zostawię. Zawsze gdzieś można się wrócić i po jednym oczku przesunąć o jedną stronę, jeżeli widzicie, że na przykład za bardzo jest na jednej stronie. Zobaczcie, w zasadzie torebka prawie gotowa, tylko że ja zrobię jeszcze jedno okrążenie takie w tylną pętelkę po to, żeby właśnie ustabilizować sobie to łączenie tutaj tej części. Czyli tak, dla mnie końcem torebki będzie wtedy, kiedy zrobię sobie już tutaj jeszcze ostatnie okrążenie również w tylną pętelkę tego łańcuszka. Tym razem się znowu przybliżę, czyli będę miała taki ścieg na górze. I ten ścieg też pozwoli ładnie wyrównać tą torebkę
i ewentualnie, tak jak Wam wspominałam, pozwoli na wszycie zamka, ponieważ będą już ładne, stabilne oczka dookoła tutaj, z tej strony i pozwoli nam to właśnie na wszycie albo podszewki do torebki, albo zamka, albo wszycie właśnie jakiegoś zaczepu, guzika, albo też zrobienie klapy. To też można taką rzecz zrobić. Ja cały czas się zastanawiam, co ja zrobię w tej torebce, ale to oczywiście zależy od tego, co Wam się podoba. Dobra, zrobię to dookoła. Jeszcze właśnie chciałam pokazać, jak to tutaj wygląda teraz przy tym kółeczku. Oczywiście tutaj też trzymam się tego wzoru, czyli wbijam się w tylną tutaj pętelkę tego łańcuszka, zobaczcie. I dzięki temu tutaj będę miała takie lekkie może wcięcie na to kółeczko, tak? I to samo robię z drugiej strony. Ok, moja torebka już prawie gotowa. Zrobiłam sobie tutaj jeszcze jeden ściek, tak jak Wam powiedziałam. W zasadzie myślę, że tyle już wystarczy. Oczywiście tą górę możecie sobie budować jeszcze wyżej, jak chcecie, żeby było na przykład ten ściek troszeczkę wyżej. Ja natomiast postanowiłam, że to będzie tyle. Jeśli chodzi tutaj o zakończenie, to oczywiście można tak. Miejsce, którą zaczynałam, czyli mniej więcej to jest u mnie z boku, możemy albo wyciągnąć trochę większą tę pętelkę, włożyć tutaj szydełko z tej strony, przeciągnąć tą pętelkę tutaj i od tej strony odciąć już włóczkę, zacisnąć sobie, żeby była trochę mniejsza ta pętelka, przeciągnąć i zacisnąć. To jest jedno z takich pomysłów na zakończenie. Myślę, że tak zostawię. Jest też wiele innych, ale już nie będę się cofać. Myślę, że tak jest ok, tak jest w porządku. Oczywiście tą włóczkę trzeba sobie szydełkiem przeciągnąć kilka razy tutaj w tych pętelkach, gdzie mamy ściek od tej strony. I teraz, tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja nie będę pokazywać, jak wszywać zamek, ponieważ jest to bardzo trudne, ciężkie przed kamerą, a ja to robię bardzo tak naprawdę ręcznie, nie wygląda to jakoś estetycznie. Jeżeli macie gotowy zamek, po prostu włóczką pomiędzy tutaj jakimiś pętelkami wybierać i po prostu wszywać. Bądź jeżeli potraficie, możecie sobie do tej torebki zrobić podszewkę, bądź jakiekolwiek inne zapięcie, które Wam się spodoba. Ja nawet jeszcze myślałam o takim, żeby zrobić sobie tutaj taki paseczek dłuższy, szerszy, który będzie w ten sposób zakrawijany i jakimś guzikiem przyczepiany. Ale szczerze powiem Wam, że nie wiem, na razie się nie mogę zdecydować, na razie podoba mi się taka wersja, jaka jest, a w trakcie użytkowania pewnie jeszcze zadecyduję. Pokazałam Wam pomysł, jak zrobić sobie taką ładną, zgrabną, malutką torebeczkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i skorzystacie z tutorialu. A to jak ją zapniecie, to już zależy od Was. Także ja serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, pa pa!